Ja jestem zobowiązana do tego, żeby zadbać o swoje szczęście. I oczekuję od swojego partnera, że on się obudzi szczęśliwy. To piękne. I jeżeli nie jest szczęśliwy, to sprawdźmy dlaczego, co się wydarzyło. Ale ja tu stanę w obronie tych facetów trochę. Zdawaj. Bo oni przychodzą do mnie i oni mówią, czuję się źle, tak? Ona też ma dużo oczekiwań w stosunku do mnie. Kobieta ma wyglądać, ale facet ma mieć. Nie wierzę w takie cackanie się w związku. Jestem bardzo pragmatyczna. Jeżeli czegoś oczekuję, to komunikuję to jasno i dosadnie. I albo zabieramy się do pracy, albo mamy problem. Słuchaj, jak ja będę miała tego faceta, to ja będę miała takie życie. Ja będę w ogóle cudownie będzie. Będę jadła takie wspaniałe śniadania. Ja mówię, co zjadłaś dzisiaj na śniadanie? 2 parówki. Ja mówię, słuchaj, to zacznij od tego śniadania ze sobą, wspaniałego. Doceń siebie, zacznij nad sobą pracować, żebyś ty była energetyczna, otwarta, żebyś ty znalazła takiego partnera, któremu też coś dasz od siebie. Chodzą słuchy, że ładna miska jeść nie daje, a jednak wiele osób chce być atrakcyjnych dla siebie czy dla swojego partnera. Ta atrakcyjność fizyczna jest bardzo ważna, ale też ważne są kwestie mentalne, osobowościowe, charakterologiczne. Także myślę, że warto dbać o atrakcyjność w takim szerokim rozumieniu. Cześć, tutaj Ewa Chodakowska, trenerka fitness. Mam ogromną przyjemność od 12 lat prowadzić swoje social media, być w kontakcie z kobietami. Od niedawna jestem współprowadzącą programu Razem od Nowa i tutaj pracuję już nie tylko z kobietami, ale też z parami. Cześć, tu Magdalena Chorzewska. Ja jestem psycholożką i specjalistką od par i związków. Od bardzo wielu lat pracuję z ludźmi zarówno na wizji, bo mam doświadczenia tutaj w programie Ślub od pierwszego wejrzenia, jak i w mediach społecznościowych, gdzie prowadzę Instaporadnie. I bardzo się cieszę, że mogę tutaj porozmawiać z Ewą na temat relacji. Jak myślisz, Ewa, co powoduje, że ludzie są usatysfakcjonowani ze związku? Myślę, że to jest takie pojęcie bardzo subiektywne i różne dla każdego związku, bo nie ma tutaj jednej złotej rady, złotej recepty. Każdy tę receptę musi gdzieś wypisać sobie. Ale myślę, że jednym takim wspólnym mianownikiem dla tej satysfakcji w związku może być świadomy wybór partnera każdego jednego dnia. Czyli osoba, z którą jestem, jest moim wyborem każdego jednego dnia. Wybieram cię, jesteś mój, bo ja tego chcę, a nie dlatego, bo już jesteśmy przyzwyczajeni do tej relacji, bo nie mamy wyboru, nie mamy wyjścia, jesteśmy w jakimś stopniu skazani na siebie. Nie wyobrażam sobie takich sytuacji. Natomiast dla mnie tak, taki codzienny wybór mojego partnera mógłby świadczyć o tym, że związek jest satysfakcjonujący. A powiedz mi, Ewa, w programie Razem od Nowa, który masz przyjemność współprowadzić z Asią Krupą, czy te pary przychodzą z brakiem satysfakcji na przykład? Czy zgłaszają taki problem? Co ciekawe, tutaj temat satysfakcji nie jest w ogóle poruszany. Bardziej skupiamy się na tym, co na ten moment, jak wygląda relacja, jak ona funkcjonuje, co jest motorem napędowym dla tej relacji i ważne jest to, że te nasze pary, one wciąż się kochają, mają dużo do naprawienia w swojej relacji, w swoim związku. Wiele z nich żyje obok siebie, mija się z racji przebodźcowania, przemęczenia, nadmiaru tych wszystkich obowiązków, pogoni za jakimiś celami. Każdy indywidualnie biegnie za czymś innym. To są najczęściej pary, które w życiu się mijają, a chcą być razem i chcą dalej tworzyć swoją relację, natomiast pogubiły się w niej, zapomniały o sobie, o swoich potrzebach, zapomniały o swoich wzajemnych potrzebach. Bardzo, bardzo też różnie, wiesz, to jest 8 par, 8 problemów różnych i u niektórych par piętrzących się. Więc ciężko jest też tak powiedzieć, wiesz, ogólnikowo, ale najczęstszym problemem, który się pojawia u tych par jest zaburzona komunikacja, brak takiej odwagi przy wyrażaniu siebie, wyrażaniu swoich uczuć, swoich emocji, jakiejś frustracji, oczekiwanie, że partnerka się domyśli, jakieś oczekiwanie. Natomiast samo się nie wydarzy. Związek to trochę taka roślina, która
wymaga od nas pracy. Nie możemy postrzegać partnera jako taki gwarant, który już z nami jest, bo podjęliśmy taką decyzję, zadeklarowaliśmy się, że jesteśmy od teraz już na zawsze. Czy myślisz, że w ogóle atrakcyjność w związku jest ważna i też jaka atrakcyjność? No bo ty, tak, no mi się kojarzysz z ekspertką jednak o tej atrakcyjności fizycznej. Ale to chyba nie do końca tak jest, że to tylko o tą fizyczną chodzi. Fizyczność powinna być zawsze celem samym w sobie, nie środkiem do celu. Fizyczność powinna być skutkiem ubocznym naszej świadomej troski o zdrowie. Jeżeli jest inaczej, to no to nie będzie trwałe, tak? Jeżeli dbając o siebie robimy to dla swojego partnera, dbając o siebie robimy to z uwagi jakiegoś eventu, który będzie miał miejsce w określonym czasie. Czyli na przykład do Sylwestra, tak? Do Sylwestra, do ślubu, do urodzin, chcę świetnie wyglądać, chrzciny będą mojego dziecka, więc chcę się wbić w tę sukienkę. Albo przed zawarciem związku małżeńskiego tak bardzo się staramy, żeby być atrakcyjną dla naszego partnera. To wszystko jest bardzo ulotne i ta atrakcyjność fizyczna tutaj nie ma swojej prawdy, nie ma swojego fundamentu. To nie przetrwa. Dla mnie, i znowu uważam, że jest to bardzo subiektywne, bo każdy o atrakcyjności powie inaczej, jeżeli mówimy o fizyczności, dla mnie to jest szczera dbałość o swoje zdrowie, troska o siebie i najwyższa forma miłości własnej. Jeżeli nie dbam o siebie, a mówię, że siebie akceptuję, jestem zaniedbana, jestem otyła, ale mówię, ja siebie lubię, to jest to dla mnie miłość toksyczna. Self-toxic love. Nie wiem. I nie wiem, co na to psychologia, nie wiem, co na to eksperci. Wspaniale, że siebie akceptujemy i to jest wspaniałe wyjście do tego, żeby troszczyć się o siebie, ale wtedy uważam, ma to prawdziwą siłę i jest to szczere i jest to no właśnie takie fundamentalne, wtedy, kiedy realnie troszczymy się o siebie, tak? A wracając do pytania o atrakcyjność, według mnie atrakcyjna jest energia do życia. To jest dla mnie najważniejsze. Czy mój partner chce? Czy chce żyć, czy chce działać, czy chce razem ze mną planować, czy chce razem ze mną iść przez życie. Wyłączenie się z życia, jakaś bierność, jakaś apatia, to jest dla mnie nieatrakcyjne. Lenistwo jest dla mnie nieatrakcyjne. Więc nie oczekuję od mojego męża, że będzie wyglądał, wiesz, jak Bóg grecki zdjęty rodem z Olimpu, ale oczekuję od niego tego, żeby miał w sobie tę energię i chęć do życia. I to jest dla mnie ważne. Ja tak sobie też przypominam różnego rodzaju badania. W ogóle dla kobiet jest ważne, żeby facet chciał, miał motywację, był sprawczy, starał się. Natomiast rzeczywiście mężczyźni częściej zwracają uwagę na wygląd kobiety. Wiesz, żebyśmy miały ładne, białe zęby, szerokie biodra, kształtne piersi, piękną cerę. Ale na jak długo? Wiesz co, właśnie ja tak sobie myślę, że to jest ten etap początkowy, czyli tak, zauroczenie, dokładnie. te motyle, te klapki, te różowe okulary, wszystko to, co przysłania nam realnie obraz naszego partnera i to wszystko, co bardzo idealizuje naszego partnera, znowu na chwilę, no bo później wszystko przecież wychodzi na wierzch i z tą osobą wciąż trzeba jeszcze umieć rozmawiać. Jak tak sobie myślę o takim klasycznym przebiegu, też jak przypominam sobie naprawdę wiele godzin przepracowanych z moimi klientami, to tak wiem, że ludzie czasami wchodzą, wiesz, w te relacje dlatego, że właśnie ktoś był atrakcyjny, śliczny, nie wiem, tak, właśnie miał piękną cerę, piękne ciało, tylko właśnie to, potem ta ładna miska nie wystarczy. I żeby wejść gdzieś głębiej, zbudować tą komunikację, no to potrzeba tego starania, czyli to jest dokładnie to, o czym ty mówisz, energii do działania, dogadania się, no bo wiadomo, ludzie muszą się nauczyć ze sobą funkcjonować, więc ta komunikacja, która jest absolutną bazą i podstawą, to my ją musimy wypracować, po prostu stworzyć wspólny język. Nie wiem, ile czasu tobie prywatnie to zajęło, żeby z twoim mężem się nauczyć siebie, ale no ja w swoim związku wiem, że trochę to, tak, no ileś razy musieliśmy się pokłócić, ileś razy źle się zrozumieliśmy. Ja musiałam powiedzieć, jak ja to rozumiem, on jak on to rozumie, żeby w ogóle już potem łapać w lot, ale i tak to nie jest tak, że się domyślamy, tylko to jest tak, że dopytujemy, żeby się zrozumieć właśnie. Nie wyobrażam sobie funkcjonować w relacji, w której się musimy domyślać, co drugi ma na uwadze. Co autor miał, co artysta miał na myśli. Komunikaty są bardzo bezpośrednie. Czasem Ty jesteś bezpośrednia? Jestem okrutnie bezpośrednia.
I mój partner niejednokrotnie komunikuje, że zbyt bezpośrednia. Natomiast ja nie wierzę w takie cackanie się w związku. Jestem bardzo pragmatyczna. Jeżeli czegoś oczekuję, to komunikuję to jasno i dosadnie. I albo zabieramy się do pracy, albo mamy problem. Najczęściej zabieramy się do pracy, co Okej. bardzo mnie cieszy. Może też dlatego ta relacja tak fajnie funkcjonuje, bo my wtedy, kiedy pojawia się jakiś kłopot i uwierz mi, to ma miejsce regularnie, coś się wydarza, tym bardziej, że pracujemy razem, więc wiesz, ta relacja tym bardziej jest dynamiczna, jest też bardzo często konfliktowa, bo łapiemy się na dwóch różnych biegunach, a przecież jesteśmy w trakcie tworzenia jakiegoś projektu. No to, żeby złapać wspólny mianownik, jest konkretna dyskusja i niejednokrotnie ziemia się trzęsie. Mamy silne charaktery, silne osobowości i niejednokrotnie ciężko jest, wiesz, przedrzeć się jedno przez drugie i to bardzo często to są takie rozmowy, gdzie ktoś patrząc z boku mógłby pomyśleć, o Jezu, dobra, to ja wyjdę, dam wam trochę przestrzeni, bo czuję się niekomfortowo. Natomiast pamiętaj, że mój mąż jest Grekiem, jest bardzo ekspresyjny. Jeżeli mówi, to mówi głośno. Ja natomiast jestem impulsywna, jestem choleryczna. Tu i teraz to, co mi leży na sercu, mówię i przedstawiam jasno i wyraźnie. Więc to wygląda dość dynamicznie, że A tak sprawdza powiem. się u was. Ale to się sprawdza i pewnie u wielu osób by się nie sprawdziło, więc to nie jest na pewno jakiś przepis na udany związek. Natomiast nie wyobrażam sobie cichych dni. Nie wyobrażam sobie oczekiwań od męża, że się domyśli. Nie wyobrażam sobie strzelania szafkami, aż w końcu da mu to do zrozumienia. Strzelania drzwiami, aż zgadnie, co dzisiaj mi zaszło gdzieś za skórę. Ta otwartość jest bardzo ważna, a ta otwartość może się pojawić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my czujemy zaufanie do naszego partnera, kiedy czujemy się bezpiecznie w naszej relacji. Jeżeli przyjdę z problemem do mojego partnera, to on tego nie zbagatelizuje, nie obróci w żart, nie oleje mnie, więc to są takie momenty, kiedy ja wiem, że mogę przyjść i zostanę wysłuchana. Mój partner ma obowiązek mnie wtedy wysłuchać, wtedy, kiedy przychodzę z problemem. I to jest symbiotyczne i idzie w dwie strony. Bo w momencie, kiedy on ma problem, to ja mu daję przestrzeń i czas, żeby powiedział, co jest nie tak. No bo tak się zastanawiam, czy ty też jesteś otwarta na tą taką, tak, szczerość Absolutnie tak. totalną. Nie wyobrażam sobie inaczej. Znaczy nie, no muszę być fair, inaczej byłabym hipokrytką, gdyby wszystko kręciło się wokół moich potrzeb i tylko ja je komunikuję, a mój mąż musi się na wszystko zgadzać. Jak słucham o twojej relacji, to tak sobie myślę, że naprawdę jest to dobry związek, ale przypominam sobie też wielu moich pacjentów, czy też myślę o twoich uczestnikach programu i tak sobie myślę, że często ludzie mają ogromny problem z powiedzeniem tego, co czują, bo nie ufają sobie. Boją się powiedzieć, bo myślą, kurczę, jak powiem, co ja chcę, to może, nie wiem, on mnie wyśmieje, albo zostawi, albo powie, że jestem problemem, albo mi będzie niezręcznie, bo przecież powinnam spełniać oczekiwania. Często kobiety tak mają, że właśnie są nauczone tej powinności, tego spełniania oczekiwań, tego ciągłego starania się. Jak to jest właśnie, jak to wynika z twoich doświadczeń właśnie z pracy z ludźmi też, z kobietami, które przychodzą do ciebie właśnie teoretycznie po tą atrakcyjność fizyczną, ale na bank one potem się otwierają przed tobą i właśnie mówią o swoim związku, o życiu, o tym, jak się czują. Mam takie poczucie, że kobiety w Polsce czują się wciąż niewystarczające. Ja wiem, że teraz to może zabrzmi jak taki sztampowy, wyświechtany slogan, ale mam tak ze swoich doświadczeń, tak, tych 12 lat pracy z kobietami, z którymi jestem w stałym kontakcie w sieci, które piszą do mnie, zwierzają się z najcięższych, najtrudniejszych problemów, bo jestem takim dobrym powiernikiem, nie ocenię, nie znamy się osobiście. Trochę jestem takim ramieniem do wypłakania się, z którym jutro nie trzeba mieć wcale kontaktu. Zostawiam swoje i wtedy idę dalej. I mam takie poczucie, że kobiety są w naszym kraju, czują się niewystarczające, biorą bardzo dużo na swoje barki, chcą spełnić się w każdej roli i liczba tych ról na przestrzeni czasu tylko rośnie,
Są szalenie krytyczne w stosunku do siebie, za wszystko przepraszają, nie mają oczekiwań w stosunku do partnera, mają oczekiwania w stosunku do siebie. Ich jest za dużo, stanowczo za dużo. Nie są życzliwe, nie są wyrozumiałe w stosunku do siebie i zupełnie odwrotnie jak partnerzy. Tak myślisz? To jest dla mnie fenomen. Partnerzy są wybitni, partnerzy są perfekcyjni, robią wszystko dobrze, świetnie wyglądają, świetnie się czują w swojej skórze. Nie muszą nic w sobie zmieniać, nie mają w sobie nic do zarzucenia. Tak widzę relacje nasze typowo polskie. I zderzyłam się z tym niejednokrotnie. Dam ci prosty przykład. Już nie bazując na mediach społecznościowych, ale znajoma projektantka mówi, wiesz, piękne kobiety przychodzą do mnie, zakładają piękne suknie, wyglądają w nich spektakularnie i zawsze mają sobie coś do zarzucenia. Wchodzi mężczyzna, niespecjalnie atrakcyjny fizycznie, ale z dużym ego, zakłada garnitur, wzrost 160, konkretna oponka na brzuchu, patrzy na siebie, mówi, co? Zajebiście. Więc jest trochę tak, że nasi mężczyźni czują się ze sobą dobrze, a nasze kobiety mają dużo do wypracowania. Oczywiście mężczyźni też powinni się wziąć do pracy i fajnie byłoby, gdyby ta praca była taka symbiotyczna. Dlatego w naszym programie ważne jest bardzo, że nasze pary dostają zadanie, konkretne zadanie do wykonania. Na przykład jakie? Wspólny trening, wspólne zdrowe odżywianie. Nasze pary nie trenują ze mną bezpośrednio. Tam jest kilka takich momentów, kiedy łapiemy się na przestrzeni tych 8 tygodni i trenujemy razem na żywo. Najczęściej trenują przed telewizorem z moją platformą treningową, więc odpalają Be Active TV i mają się zmierzyć ze swoim ciałem na macie. To jest wspaniałe doświadczenie. I moment, kiedy robią to wspólnie, to jest doświadczenie, które łączy. Mogą razem to przeżywać, mogą razem na mnie kląć, mogą razem sapać, ocierać sobie pot i tak dalej, i tak dalej. I później razem doznawać tej satysfakcji, która ma miejsce po treningu, no bo nasze endorfiny buzują, chemia w mózgu się zmienia. Fakt niezaprzeczalny, to nie są jakieś moje kocopoły. Pożądanie rośnie też po treningu. Pożądanie rośnie, ta atrakcyjność rośnie. Ale ja tu stanę w obronie tych facetów trochę. Stawaj. Bo oni przychodzą do mnie i oni mówią, czuję się źle, tak? Ona też ma dużo oczekiwań w stosunku do mnie. Kobieta ma wyglądać, ale facet ma mieć kasę, sukces. Więc nawet z badań, znalazłam takie badania hiszpańskie. Ale pracujesz z parami z dużych miast. Wiesz co, nie tylko. Pracuję z parami też online, z całej Polski, też z parami, które wyjechały gdzieś za granicę razem. I zauważyłam, że jakby to jest tak, że te oczekiwania mają i kobiety, i mężczyźni. Że władza. Wiesz co, sukces w ogóle. Facet musi mieć sukces. Kobiety potrzebują mężczyzn z sukcesem. A nie dobrze byłoby zadbać o swój sukces indywidualnie? Cudownie by było, tylko wiesz, jak się dobieramy w pary, nie każdy jest inaczej. Matka natura tak to pomyślała, że zanim my się już tak rozwiniemy duchowo, mentalnie, osobowościowo, to już się zdążymy pewnie kilka razy zakochać i czasami na ślepo. Więc czasami oczekujemy od partnera, że on wniesie w nasze życie bardzo dużo, że zmieni to życie, że najgorzej. Teraz to ja już z nim będę. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, jedna z moich pacjentek przyszła i powiedziała: słuchaj, jak ja będę miała tego faceta, to ja będę miała takie życie. Ja będę w ogóle cudownie będzie. Będę jadła takie wspaniałe śniadania. Ja mówię: co zjadłaś dzisiaj na śniadanie? 2 parówki. Ja mówię: słuchaj, to zacznij od tego śniadania ze sobą, wspaniałego. Doceń siebie, zacznij nad sobą pracować, żebyś ty była energetyczna, otwarta, żebyś ty znalazła takiego partnera, któremu też coś dasz od siebie, a nie takiego, od którego tylko będziesz chciała, bo nie wiadomo, czy ten człowiek ci to da, no bo wiadomo, że jak patrzymy na kogoś, to mamy masę oczekiwań. To jest błąd atrybucji. Wysoki, przystojny, uśmiechnięty, będzie mi z nim ekstra. Ale nie wiemy, co tam się kryje za tym, prawda? Bardzo niesprawiedliwe jest oczekiwać od naszego partnera, że będzie nas uszczęśliwiał, że będzie nas naprawiał, że będzie nas leczył, że przy nim to już wszystko będzie w różowych barwach. Myślę, że jest to cholernie obciążające i bardzo niezdrowe, bardzo toksyczne, niesprawiedliwe. Jak często to słyszę. Wiesz co, może mam to szczęście pracować z kobietami, które właśnie wzięły trochę życie za lejce, żeby nie powiedzieć inaczej,
i zaczęły dbać o swój dobrostan, więc one już nie czekają na swojego partnera, bo w momencie, kiedy ktoś, kiedyś z dziewczyn, które przyjeżdżają na moje obozy, taka pani, wspaniała pani Ania, znaczy Ania, cudowna, pozdrawiam, ginekolog, rzuciła hasło: chcesz być szczęśliwa, to bądź. Zapracuj sobie na to szczęście, na ten swój dobrostan. To jest tak bardzo istotne, żeby nie być ciężarem dla swojego partnera. I mówię dwustronnie, Tak. bo to znowu musi być symbiotyczne. Ja jestem zobowiązana do tego, żeby zadbać o swoje szczęście. I oczekuję od swojego partnera, że on się obudzi szczęśliwy. To piękne. I jeżeli nie jest szczęśliwy, to sprawdźmy dlaczego, co się wydarzyło. Natomiast nie wyobrażam sobie budzić się z nosem na kwintę i chodzić, szurać kapciami po domu i czekać, aż mój partner mnie uszczęśliwi. Coś zrobi dla mnie, że ja poczuję się lepiej. Dlaczego go tym obciążam? Dlaczego uzurpuję sobie takie prawo do tego, żeby mój partner był... Dlaczego zrzucam odpowiedzialność na zewnątrz? Dla mnie zdrowa relacja jest wtedy, kiedy mamy dwie szczęśliwe, spełnione osoby, kochające siebie, wyzbyte wszelkich gam kompleksów, po to, żeby ze sobą rozmawiać, wymieniać się tym, co mają dobre do zaoferowania, a nie zrzucać odpowiedzialność i ciężar na siebie nawzajem. Jak możemy oczekiwać, że nasz partner będzie dźwigał nasze ciężary? I te ciężary są wyniesione z domu, to są doświadczenia wszystkie, to są nasze niepewności, nasze wewnętrzne dramaty, nasze wewnętrzne traumy. Nie możemy oczekiwać, że nasz partner będzie naszym psychoterapeutą. Masz w ogóle, tak jak słucham, to sobie myślę, masz 100% racji i w ogóle uważam, że związek warto zacząć od tego, czego ja chcę, czego ja oczekuję, co ja mogę dać od siebie, ale jakie są też moje granice. Bo bardzo trudno jest komunikować o tym, czego się chce, nie wiedząc o tym, czego się chce. Albo właśnie błądząc po omacku, albo dając masę sprzecznych komunikatów, że dziś jest tak, jutro tak. Natomiast jedna rzecz mi przyszła do głowy, jak mówiłaś. O wiele łatwiej jest wytrwać na swojej macie, kiedy mamy sprzyjające środowisko i sprzyjający związek. I w tym kontekście fajnie jest próbować coś robić razem, żeby się wzajemnie motywować. Bo jak sobie wyobrażam tą kobietę, tak, skaczącą przed telewizorem. Przy trójce dzieci, przy wszystkich obowiązkach. Z facetem, który leży na kanapie na przykład. To tak stereotypowo trochę pojechałam. Tak często to bywa. To sobie myślę, że ona może się łatwo zdemotywować, bo może tak, że może nie mieć tego wsparcia. Wiesz, jak to jest? Czasami... Bardziej martwię się o złość na partnera, frustrację, która przeradza się pewnie w jakąś złość. Dlaczego on leży, ja tutaj... A ja muszę róbmy wszystko. to dla siebie. Dla siebie przede wszystkim. Jeżeli robimy to dla partnera, to pies pogrzebany nie ma takiej opcji, żeby to wypaliło. Więc jeżeli robimy to dla siebie i partner nie nadąża, my komunikujemy po raz tysięczny, No to nic co się nie wtedy, zmienia. powiedz? No, to zdarzają się rozwody. I Czyli nie to mówię, jest- i wiesz co, i nie mówię tutaj, bo byłoby to bardzo błahe i bardzo nie w porządku z mojej strony, gdybym mówiła tylko o fizyczności. Jeżeli kobieta się zmienia, zmienia się jej fizyczność, zmienia się jej mental, ona zupełnie zaczyna inaczej siebie postrzegać. Jeżeli czuje moc sprawczą i chce coś więcej w życiu osiągnąć, bo rola, w którą weszła, zdaje się być niewystarczająca. I nie mówię, że to jest dobre lub nie oceniam tego. Jeżeli kobieta, matka, pani domu czuje się w swojej roli wystarczająca i dostaje taką presję społeczeństwa, że powinna być kimś więcej, to jest to okrutne. To jest okrutne, bo ja chylę czoła każdej kobiecie, która zdecydowała się być matką. I matką taką na 100%. To jest dla mnie święte. To jest dla mnie najważniejsza rola w życiu, największa. Ja to jestem taka mała przy tych kobietach. I mówię to otwarcie i bardzo głośno i z pełną świadomością, odpowiedzialnością za te słowa. Natomiast jeżeli jest w tej roli matki i jest tą panią domu i nie jest szczęśliwa, To nie będzie czuje się szukała z tym zmiany. dobrze, weszła w tę rolę, bo taka rola została jej narzucona, bo jest podyktowana, no właśnie, oczekiwaniami społeczeństwa, no to ma prawo coś zmienić. Ale wtedy wszystko wokół może się zmienić. I wszystko wokół często się zmienia. Ja miałam taki, wiesz, taki okres, kiedy słyszałam niejednokrotnie, że jestem matką polskich rozwodów. Jest to A straszne. zgadzasz się z tym? Nie chcę być tak nazywana. Nie, wiesz, to nie jest coś, czym można się szczycić. Natomiast tutaj taki apel do mężczyzn, żeby dali przestrzeń swoim partnerkom na odnalezienie siebie jeszcze raz, od nowa. Żeby, wiesz,
jest bardzo dużo par, które weszło w takie ważne deklaracje bardzo szybko. W wieku 20 lat, 20 do 25 roku życia. My nie jesteśmy jeszcze takim określonym tworem, który mógłby jasno zadeklarować, czego naprawdę chce od życia. Osobowość się kształtuje do 25 roku życia. Zobacz, ile osób wcześniej w ogóle wchodzi w związki, nie znając siebie. I w prawda? wieku 30 lat masz 2 dzieci, 3 dzieci, partnera, z którym się właśnie mijasz. Kochasz go, bo zbudowaliście naprawdę ogrom razem. Wiele rzeczy was łączy i chcesz pracować nad tą relacją, a partner nie wykazuje takiej potrzeby. Według niego wszystko jest okej. Czyli poczekaj, Więc może tutaj- taki apel do facetów. Jeśli twoja partnerka się zmienia, to jest to przywilej dla ciebie, że ty też możesz się zmieniać, bo to jest Tak. taka zmiana, tak? U jednej osoby wywołuje zmianę u drugiej. Na pewno nie stawaj okoniem, nie rezygnuj z tego. Nie rezygnuj podjęcia tej próby, żeby faktycznie gdzieś w tym uczestniczyć. Zdrowie jest najwyższą wartością. Jeżeli nie mamy zdrowia w życiu, to nie mamy w życiu nic. Bez względu na to, ile mamy zer na koncie, co w życiu osiągnęliśmy, to wszystko nie ma znaczenia. Zdrowie przede wszystkim. Więc jeżeli moja partnerka, mój partner na ten moment troszczy się o siebie i chce zadbać o ten swój dobrostan, o to swoje zdrowie, to weźmy ją za rękę w tej drodze i wesprzyjmy. I gratulujmy, cieszmy się, nie bójmy się, że w momencie, kiedy ona będzie zaraz lepiej wyglądać, podniesie się jej samoocena, pewność siebie pójdzie w górę, nastąpi wzrost poczucia własnej wartości, to ona nas kopnie w tyłek. To nie tak wygląda. Ona nie robi tego po to, żeby odejść. Ona siebie po prostu szuka i ma do tego pełne prawo. No dobra, ale poczekaj, zanim pary dochodzą do tego momentu, kiedy już ktoś chce się zmieniać, wiadomo, no my jesteśmy w związkach ileś tam lat i samoistnie też się zmieniamy na bazie różnych tam doświadczeń, które mamy. Ale na początku zawsze jest dużo namiętności, właśnie te takie różowe okulary, wszystko jest ekstra zazwyczaj. I później ludzie decydują się na bycie razem, bo dla mnie to ta prawdziwa miłość to jest taka już decyzja, czyli biorę sobie ciebie z tym pakietem i z tymi fajniejszymi rzeczami i z tym, co jest mniej fajne, ale dużo toleruję, osób podjęło się akceptuję. deklaracji na zawsze w fazie różowych okularów. Dokładnie. I potem jak wchodzą dalej w relacje, tak, gdzie już ta namiętność niestety, zgodnie z wszelkimi badaniami, maks 2 lata, ale przy dobrych wiatrach to trwa 2 lata, a później już jakby nie mamy takiego wystrzału dopaminy. Po prostu, tak, lubimy to się przeradza w takie przywiązaniowe endorfiny, że tak to nazwę, ale już nie ma takiego wow. I wiele osób w tym momencie rezygnuje, wycofuje się, albo właśnie wpada w taką rutynę, bo już myśli, no dobra, to już tak jest, tak jesteśmy razem, jakoś to musi być. Co ty takim parom doradzasz w swoim programie? Jak one są właśnie takie trochę zdemotywowane, takie schematycznie działające. Nawet sobie myślę, być może ogląda nas ktoś i słucha, kto czuje się taki właśnie trochę taki, nie wiem, taki, że się zasiedział w tym związku, że tam się już nic takiego nie dzieje. Jaki mógłby być pierwszy krok poza wyjęciem maty i wspólnymi treningami? No ale znów to jest wyjęcie maty i wspólne treningi. To jest wspólny cel przede wszystkim. Musi być jakiś wspólny Coś mianownik razem. u tej pary. Coś razem, jakieś wspólne zadanie do wykonania. Więc jeżeli ktoś nie chce myśleć o trosce tutaj, wprowadzeniu jakichś zdrowych nawyków, zadbania o zdrowy styl życia, no to niech wymyśli coś lepszego. Są osoby, na pewno też się spotkałaś z takimi, dla których ta atrakcyjność fizyczna, kilogramy, które tak mają, one nie są istotne. Czy oni są tak, nie, Pewnie. plus 10 czy minus 10, Jasne. to nie jest ważne. To co wtedy? Czy jakoś na siłę próbujesz? Nie Nie wiem, ma nic na siłę, nie nie ma takich mocy. Czasem brakuje też argumentów i mamy taką parę w naszym programie, która u dziewczyny wyszła insulinooporność, więc ona potrzebowała dużo więcej czasu, żeby osiągnąć najmniejsze efekty. Otyłość u niej i u niego. I on, który wziął udział w programie przede wszystkim dla niej, bo takie było jej życzenie, wycofujący się z miejsca: nie będę robił przykrości partnerce, ja też nie będę chudł. Okej. I można było tutaj łapać za tryliardy argumentów, dlaczego to jest dla niego dobre, dlaczego powinien spróbować, dlaczego to będzie motywujące dla jego partnerki.
No, to był taki odcinek i taka praca, gdzie rozłożyłam ręce. Powiedziałam, dobra, tutaj moje możliwości się kończą. Nie da się na siłę i nie da się też dla kogoś. Jeżeli rzucamy tutaj odpowiedzialność za swoje wybory na zewnątrz, na swoją partnerkę, robię to dla niej, Tak. no to nigdy nie zapracuję. Nie ma takich mocy. Więc ja opadłam z sił. Jaki będzie finał tego odcinka, to zobaczycie niedługo, ale tak, zdarzałam się niejednokrotnie ze ścianą. Nie da się nikogo przekonać na siłę. Jeżeli nie ma chęci i nie ma tej deklaracji takiej świadomej, dojrzałej emocjonalnie, no to nie ma efektów. I ja wtedy też nie wchodzę w to. Normalnie to w życiu na co dzień bym odpuściła, chociaż jestem tą osobą, która ma w sobie upór i która motywuje i ładuje. I ten wydatek energii jest bardzo duży. Mam w swoim otoczeniu osoby, które próbowałam zmotywować kilka lat i poległam. I mówię, okej, trudno. To Czyli jest tu twój wracamy wybór. tak, do tego, że ta motywacja musi być wewnętrzna, to musi być dla kogoś ważne, żeby cokolwiek zmienić. W terapii ludzie się zmieniają jak na tej macie, czyli przychodzą, rozmawiają, rozumieją coraz więcej rzeczy i tutaj też rzeczywiście trzeba za sobą nadążyć, ale z takich tutaj moich doświadczeń mogę ci powiedzieć, że to jest piękne, kiedy właśnie ci ludzie nagle im się poszerza ta świadomość. Ja myślę, że często ta praca nad sobą zaczyna się od różnych obszarów, właśnie od ciała, od rozmowy z kimś, od doświadczenia jakiegoś. Jak to wygląda u ciebie? Czy na przykład widzisz, że pary w twoim programie, czy na przykład jak jedna osoba załapie już coś, już widzi u siebie tą zmianę, już chce, jest zmotywowana, czy to pociąga za sobą tą drugą osobę, czy ta druga osoba mówi, Jezu, to jak zwykle, taka hej do przodu, a ja nie chcę, to jest beznadziejne, to jest bez sensu, to się nie uda. Czy widzisz, że ta motywacja jednej osoby na przykład potrafi wpłynąć bardzo na tą drugą osobę w parze? To zależy, znowu to zależy. Są różne pary, różne sytuacje. U części faktycznie miała miejsce taka wzajemna motywacja, wsparcie. Było widać jasno i wyraźnie, że tutaj oboje partnerów są gotowi na wprowadzanie tych zmian. A jak się i na motywowali wspólną pracę. nawzajem? Na przykład co sobie mówili? Bardzo różnie, wiesz, tutaj faktycznie dało się zauważyć wspólną energię do działania, tak? Czyli chcemy to zrobić, zróbmy to razem. I te sytuacje, kiedy ktoś ciągnie jedno drugiego gdzieś tam za rękaw, za nogawkę na matę, to tutaj pary jasno przyznawały, że były te słabsze momenty raz jednej, raz drugiej strony, ale jeżeli obrany jest cel na początku wspólny, to łatwiej jest powiedzieć, słuchaj, wiem, że dzisiaj nie masz siły, ale wstawaj, Tam zróbmy idziemy, to, zobaczysz, tak? zobaczysz, że zaraz po zaliczonym treningu będziesz czuć się lepiej. Były też takie pary, gdzie partner był apatyczny, był znużony, nie był na to gotowy, nie chciał pracować. Partnerka była bardzo, bardzo, bardzo energiczna. Chciała mieć tę energię i za siebie, i za niego. To też tak nie działa. Więc tutaj bardzo pomogła rozmowa Udało się? ze mną. Czy się udało, nie mogę powiedzieć. Okej. Miałam też parę, która, tak jak mówię, otyłość u dziewczyny i u kobiety i u mężczyzny i faktycznie duże wyzwanie, jeżeli chodzi o pracę taką fizyczną i mentalną, żeby zrozumieć, po co jest to wszystko i dlaczego jesteśmy w ogóle w tym programie. Więc bardzo różnie. Co ciekawego zauważyłam, co bardzo mi się spodobało przy tym programie i przy pracy, przy zauważeniu jakiegoś problemu, to pierwsze spotkanie z parą. Pierwsze spotkanie, siadamy przy stole, siadamy na kanapie i rozmawiamy. O Po problemie? co te O tym, pary co? zgłosiły się do programu? I te pary niejednokrotnie po raz pierwszy usłyszały siebie nawzajem, dlaczego w ogóle wylądowały w takim programie. Co chcą zmienić. Później pojawiają się te tematy, gdzieś wracają na przestrzeni programu. Jest emisja odcinka i widać jasno i wyraźnie, z jakim problemem mierzy się para, który nie został wcześniej wypowiedziany, nie został wyartykułowany, nazwany gdzieś po drodze w jakiejś, wiesz, dyskusji, rozmowie. Partnerka oczekuje, aż partner się domyśli. Tylko ona była przekonana, że ma do tego prawo, a partner natomiast mówił, że nie wchodzi w taki schemat, nie będzie się domyślał, nie jest czarownikiem, to nie jest w porządku. I w porządku nie jest, ale ona o tym nie wiedziała. Więc w momencie, kiedy obejrzała odcinek, rozmawiała z nami też na przestrzeni trwania tej pracy 8 tygodni,
ona zrozumiała, że popełnia tutaj błąd. Oczekiwania wobec partnera są nadludzkie. Nie możemy oczekiwać, że nasz partner będzie czytał nasz umysł. I spotkałam się z tą parą po 8 tygodniach od rozpoczęcia naszych dni zdjęciowych, od rozpoczęcia tej pracy wspólnej. I to jest nowa para, która zdawałoby się przeszła konkretną psychoterapię. Niebywałe. Gdybym nie widziała tego na własne oczy, to nie wiem, czy bym w to uwierzyła. Takie role społeczne, takie stereotypy, tak? Facet w pracy, kobieta w domu, dzieci to kobieta, nie wiem, sprzątanie kobieta. Często mamy takie przekonania i takie stereotypowe myślenie. Tak jak widzisz, jakie stereotypy panują, tak? Albo u twoich obserwatorek, czy dziewczyn, które ćwiczą z tobą, albo też wśród par, które miałaś przyjemność poddawać metamorfozie. Jesteśmy wrzuceni w te schematy, te stereotypy od dawna. Ja pamiętam Od samego swój początku. dom. Rodzina o modelu patriarchalnym, tato przywódca, mama zajmująca się domem, dziećmi, tatą podająca do stołu, tato siada i czeka na posiłek. To był ten moment, kiedy jako jeszcze dziecko komunikowałam: ja tak nigdy nie pozwolę na taką swoją przyszłość. I słyszałam od swojego taty: jak nie będziesz dbać o mężczyznę, nie będziesz mu prać, gotować i sprzątać, to cię nikt nie zechce. I ja, gówniara, co na to? Wolę być sama, niż robić zostać to zepchnięta wszystko. do takiej roli. Jedyne, co tutaj ratuje ten model mojej rodziny, to to, że moja mama jest spełniona i szczęśliwa. I to jest dla mnie najważniejsze, że właśnie bez względu na to, w jaką rolę wchodzimy, najważniejsze jest, żeby się w niej realizować, spełniać. Dzisiaj pytam mojej mamy, czy gdyby miała jeszcze raz taką szansę przeżyć życie, to czy przeżyłaby je tak samo. Nie zmieniłaby nic. I to jest dla mnie święte, więc można funkcjonować w takim schemacie i czuć się spełnionym. I też trzeba dać przyzwolenie na to. Natomiast jeżeli kobieta nie czuje tego spełnienia i chce od życia więcej, chce od życia inaczej, to pozwólmy jej wybrać. Oczywiście tylko kobieta może rodzić dzieci i to się wciąż nie zmieni. I raczej się właśnie nie zmieni. I to się wciąż nie zmieni. I tutaj jest taki zarzut, niż demograficzny, cały dramat idący za tym. Natomiast zmuszanie kobiety do macierzyństwa jest absolutnym barbarzyństwem. Oczekiwanie od niej, że musi być matką. Ja z macierzyństwa zrezygnowałam. Jestem bezdzietna z wyboru i nie dlatego, że nie mogę i nie dlatego, że się chowam za palcem. Nie stoi za tym nic innego jak mój świadomy wybór. Tak, wybrałam. Postawiłam Czułaś jakiś nacisk na siebie ze strony... cały czas. Tych pytań, wiesz, to było nieskończone pytania. Nie obudziłam się nigdy z myślą: chcę być mamą, i przez bardzo długi czas żyłam w takim przekonaniu, że to się pewnie zmieni, że któregoś dnia poczuję taki instynkt i potrzebę. Myślę, że realizuję się gdzieś indziej i daje mi to ogrom satysfakcji. Czuję się spełniona, jestem szczęśliwa. I życzyłabym sobie, żeby każda kobieta mogła w ten sposób o sobie powiedzieć, przy tym świadomym wyborze swojej roli w życiu. Więc te stereotypy wciąż pokutują, ale z własnego doświadczenia znam pary, gdzie to kobieta pracuje i to kobieta dba o budżet rodziny, o jej stabilizację, a partner zajmuje się domem i to też gra. To jest wszystko umowne, natomiast trzeba się wcześniej dogadać, a nie obudzić z ręką w nocniku i powiedzieć: kurczę, w co ja się wpakowałam. Czy jest jakiś, wiesz, odwrót? Dzieci to nie jest test. No nie, To nie jest, wiesz, sprawdzę, czy to jest dla mnie. To jest najważniejsza decyzja w naszym życiu. I znam kobiety, które żałują po prostu, że gdyby miały wybrać raz jeszcze, to by poszły w innym kierunku. I też mają do tego prawo. Nie gilotynujmy tych kobiet, które dzisiaj mówią w ten sposób: nie jestem spełniona w macierzyństwie. No, myślę, że to wiele rzeczy ma na to wpływ. Tak sobie też przypominam wiele moich rozmów właśnie z różnymi pacjentami. I gdzieś tutaj znowu mam taki wspólny mianownik, że dopóki to, co robimy, to jak żyjemy w związkach, jest zgodne z naszymi potrzebami, wartościami, super. I nie ma co oceniać, tak? Bo jeden chce mieć dzieci, drugi nie chce.
jedna kobieta bardzo chce być w domu, opiekować się dziećmi, dbać o dom, dla drugiej to by było przekleństwem. I tak samo mężczyźni, prawda? Tak jak mówisz, jeden mężczyzna zostanie z dzieciakami, drugi będzie się spełniał na polu zawodowym. Ale tak sobie też myślę o tym, na ile w takim związku patriarchalnym jest miejsce na kobietę, na jej potrzeby, nie? W sensie, na ile jest ona, a na ile jesteśmy my, albo jest rodzina, a ja na szarym końcu, jako ta osoba, która tak naprawdę jest dla innych. Nie wiem, jak często ty się z tym spotykasz właśnie, że ta kobieta, tak, no ty masz więcej kobiet, z którymi pracujesz. Ja też pracuję z facetami, więc jakby zauważam to, że jak ktoś no, nie patrzy na swoje potrzeby, to finalnie i tak jest nieszczęśliwy i to my też jakieś jest kulejące wtedy. My, psycholodzy, uważamy, że związek to jest takie balansowanie pomiędzy byciem razem i właśnie tą przynależnością, a autonomią. No bo przecież jesteśmy też jakimiś osobami, coś lubimy, czegoś nie lubimy. Mamy jakieś swoje potrzeby, które niekoniecznie są potrzebami w związku, ale naszymi osobistymi. Jak myślisz, jak bardzo to jest ważne, żeby właśnie nie stracić gdzieś tej równowagi i jak można to zrobić? Ja wychodzę z założenia, że nikt o nas tak dobrze nie zadba jak my sami, więc ta troska o siebie jest tutaj dla mnie priorytetowa, żeby tworzyć zdrową relację partnerską. I w partnerstwie potrzebuję też takiej równowagi, żeby nie eksploatować swojej energii, nie naprawiać, nie gasić cały czas pożarów. Oczekuję od mojego partnera, że będzie postrzegał troskę o siebie jako priorytet po to, żeby przyjść do mnie kompletny, spełniony, szczęśliwy. Dzięki temu możemy wspólnie tworzyć. Taki jest zamysł To w mojej ogóle relacji. idealny, tak? Taki idealny świat, idealny Ktoś mógłby związek. spojrzeć z boku i powiedzieć, to jest przecież egoizm, bo patrzę tylko i wyłącznie na siebie. Ale najpierw muszę zadbać o siebie, bo z pustego nie dam nic kompletnie. I nie mogę też zużywać mojego partnera, żeby łatał gdzieś moje dziury, tak? Więc dbamy niezależnie i autonomicznie o swoje szczęście po to, żeby móc tym szczęściem, miłością, troską się wymieniać. I tutaj znowu odwołam się do stereotypu, który gdzieś panuje. Jak jesteśmy razem, to już wszystko musimy razem. Cały czas razem. Ja tak usłyszałam, że ty pracujesz z mężem i sobie pomyślałam, ojej, to jest już dużo, nie? Że to są rzeczywiście takie związki, które mają trudniej moim zdaniem, bo fajnie jest mieć swoją przestrzeń, gdzieś wyjść czasami, nie wiem, zrelaksować się, mieć też swoich przyjaciół. Nie trzeba wszystkiego razem. Znam pary, które, nie wiem, tak, ona wyjeżdża z koleżankami na obozy, chociażby takie jak twoje, tak, sportowe. On z kumplami na narty i jak wracają, to mają dużo do powiedzenia sobie, są stęsknieni. Więc z twojej perspektywy lepsza symbioza, czy jednak lepsze takie zadbanie też o tą swoją autonomię w związku? Powiem ci na swoim przykładzie. Zmroziło mnie, kiedy powiedziałaś, teraz to już musimy wszystko razem i to musimy, jeżeli w relacji pojawia się przymus, to już wiąże się z jakąś presją, z jakimś stresem, czymś bardzo negatywnym. Dopóki jest to wybór, to może być wspaniale, nawet wtedy, kiedy jesteśmy i funkcjonujemy razem 24 na dobę. Moje pierwsze 10 lat pracy tutaj z moim mężem w Polsce, to czas spędzany, każdy czas spędzany razem. W pracy, w domu, przy wyjściach biznesowych, spotkaniach, wyjazdach, spotkaniach rodzinnych, wszędzie. A to się troszkę zmieniło? Nie wyobrażałam sobie przez tamten okres tego inaczej. Niekończące się dyskusje, pełne różnych emocji, cały czas projektowanie kolejnych celów i realizowanie ich, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na inny tryb, dopóki nie zamkniemy tego, co zaplanowaliśmy. I po 10 latach, łapiąc taki oddech i takie przekonanie, mamy to, sytuacja jest bardzo ustabilizowana, wszystko to, co stworzyliśmy, wspaniale prosperuje i osiąga wyniki z roku na rok coraz lepsze. Nabieramy takiej potrzeby i to dzieje się bardzo organicznie, bo to nie jest nawet powiedziane. Wyjeżdżam z moją koleżanką na wakacje. Mój mąż jedzie ze swoim bratem na mecz koszykówki NBA wymarzony. On jedzie gdzieś, ja jadę gdzieś, mamy swoje pasje
Mamy swoje potrzeby. Ja lubię na wakacjach często spędzać inaczej czas niż mój mąż, a przecież spędziliśmy ze sobą ogrom czasu na wyjazdach i to jest fajne, kiedy mogę porozmawiać z kimś innym niż z moim mężem. Mój mąż jest moim przyjacielem i z tego tytułu było to proste. Wszystko to, co tworzyliśmy razem, było dużo prostsze, bo wiem, że mogę przyjść do niego ze wszystkim. Natomiast inaczej jest pogadać z mężczyzną, inaczej jest porozmawiać z kumpelą i tego nie brakowało mi, dopóki nie zaczęło się dziać. Okej. Więc te momenty wyjazdowe, które się pojawiły z przyjaciółkami, ze znajomymi, czy z rodziną, z siostrą, siostrzenicą, odnalazłam w tym ogromną wartość, wielką radość i teraz pielęgnuję takie wyjazdy od 3 lat. Jeździmy gdzieś w pojedynkę, mój mąż ma swoją bajkę, ja mam swoją. I to jest wspaniałe, bo wracamy i też nie możemy się nagadać, jak było fajnie, co się wydarzyło i cieszymy się swoim szczęściem. Może być wcześniej tak, a potem może być inaczej. Nie bójmy się tych zmian, bo one są taką naturalną konsekwencją po prostu życia, rozwoju. I też z drugiej strony, jeśli nawet kiedyś tak, coś nie grało, coś było nie w porządku, jesteśmy, nie wiem, w jakiejś ślepej uliczce, to możemy znaleźć wyjście. Tylko trzeba w to włożyć wysiłek, pracę, wyjąć tą matę, zadać sobie jakieś pytania, zacząć rozmawiać, zadać sobie pytanie, czy ja jestem szczęśliwy, czy szczęśliwa w tej relacji, czy to jest dla mnie okej, czy czegoś mi brakuje, czy o czymś myślę, jak ja się w ogóle czuję, co moje ciało mówi na temat tego, jak ja mam w tym związku. Bo często to ciało niestety reaguje na to, tak, w czym my jesteśmy. Bo ty mówisz tutaj o zdrowiu, o jedzeniu, o treningach, ale czasem ten sygnał bardzo jasno wypływa, tak, z bólu brzucha, właśnie z tych problemów, które się dzieją tak hormonalnych. Zaczynamy się rozregulowywać, dlatego że gdzieś bardzo Stres. unieważniamy emocje, To które wszystko to doświadczamy. wiąże się ze stresem, tak, a stres jest destrukcyjny, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, nasze ciało, nasz organizm. Czyli tak naprawdę ta praca nad ciałem, ona nie może być celem samym w sobie, bo to ciało to jest tak, ono ma taki szeroki zasięg. Wiesz co, ja lubię mówić, że trening i troska o ciało jest celem samym w sobie i to jest super i to powinno się powtarzać jako czynność, która wpływa na wzmocnienie naszej woli. Rośniemy w samodyscyplinę wtedy, kiedy aktywność fizyczna, kiedy zdrowy styl życia jest celem samym w sobie, a nie środkiem do celu. Ewa, ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo też zobaczyłam o wiele szerzej tą moją pracę z parami. Nie tylko mental, ale także ciało i to wszystko musi się razem ze sobą połączyć. I też sobie myślę, że nie tylko taka praca w psychoterapii czy w terapii jest istotna, ale ta praca też się może dziać różnymi innymi metodami i to od czegoś tak można zacząć. I super, że pary w twoim programie trafiły na ciebie, bo rzeczywiście jesteś osobą, która motywuje, która pokazuje, która nie boi się nazwać tak wszystkiego po imieniu i która po prostu wymaga. I to jest super, także dzięki. Tak sobie myślę, że też bardzo wniosła ta dziękuję i rozmowa. dziękuję bardzo za taką otwartość i tutaj takie bardzo szerokie spektrum spojrzenia, więc czuję się w tej rozmowie wysłuchana i bardzo, bardzo komfortowo. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta rozmowa da, mam nadzieję, przynajmniej niejednej parze do myślenia. Jeśli oglądaliście naszą rozmowę, wysłuchaliście, macie jakieś swoje spostrzeżenia na temat atrakcyjności, na temat satysfakcji w związku, na temat tego, nad czym wy chcielibyście pracować, zostawcie ślad w komentarzu.